Return of the Saiyans to darmowa gra MMORPG osadzona w świecie inspirowanym anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, podczas której zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas potyczek z innymi graczami i uczestnicz w wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Link w opisie mojego filmu zapewni Wam darmowe 3 dni premium. Siemka, ja jestem Adachu, witam Was w kolejnym odcinku Kołku i chcę Wam powiedzieć, że wybór mojej dzisiejszej koszulki nie jest przypadkowy. W zasadzie był przypadkowy, ale teraz myślę, że nie jest przypadkowy. Dlaczego? Bo mam dla Was potencjalnie wyjebane w kosmos wiadomości. To znaczy dla Was, w sensie dla fanów Dragon Balla, ale też dla fanów Bleacha, Naruto, innych anime, które chcielibyście, żebym zawsze obejrzał, a ja mówiłem, że kiedyś. One Piece myślę, że też można wrzucić do tego worka. O tym szczegółowo powiem później, ale myślę, że chciałbym spróbować oglądać anime razem z Wami na live'ach. W sensie nie na YouTubie, bo na YouTubie są prawa autorskie, ale tak jak mówię, to jest temat, który chciałbym poruszyć głębiej w dalszej części tego odcinka. Dla fanów Dragon Balla jest potencjalnie dobra wiadomość, ze względu na to, że my, fani Dragon Balla, żywimy się powietrzem. W sensie powietrze jest niezbędne do życia, ale my żywimy się tylko powietrzem. Na obiad jemy powietrze, na śniadanie jemy powietrze, na kolację jemy powietrze. Jem powietrze z powietrzem, jako surówkę jem powietrze i popijam powietrzem. I tak się po prostu powolutku żyje na tej wsi. Do czego zmierzam? Chodzi o to, że czerpiemy radość, czerpiemy chęci do życia, chęci do śledzenia tego uniwersum z absolutnie nieznaczących informacji. Tak jak na przykład to, że Toei wykupiło domenę na któryś tam rok i to na pewno będzie film, to na pewno będzie anime, potem się okazuje, że ani to, ani to. Oficjalne konto Dragon Ballowe, które do tej pory na Twitterze, które do tej pory nazywało się Dragon Ball Super 2015, zmieniło swoją nazwę na Dragon Ball Anime Info. I to absolutnie nie przykułoby mojej uwagi, gdyby nie to, że Enomis, osoba w środowisku Dragon Ballowym, która ostatnio ma dość dobrą renomę, nawet bym powiedział, że bardzo dobrą renomę, być może ma też jakieś przecieki tyczące się tego, co się dzieje za kulisami, bo do tej pory w zasadzie on ma chyba najlepszy rekord, jeśli chodzi o to, co ostatnio się pojawiało na przestrzeni miesięcy w kontekście gier, anime i tak dalej. Podał tego tweeta dalej i napisał TikTok, TikTok. Nie chodzi o TikToka, tę rakową aplikację, tylko o tykanie zegara. Ludzie tam próbują go pytać, ale on mówi, żebyśmy byli cierpliwi, więc ja z jednej strony myślę sobie, nie dam się nabrać na ten sam numer po raz 44, ale z drugiej strony myślę sobie, czy Enomis, jako osoba, która, tak jak powiedziałem, ma dobrą reputację, puszczałby coś takiego w eter? Nie wiem, zróbcie z tym co chcecie, jeśli chodzi o najbliższe wydarzenia. No, Dragon Balla na Jump Festie w grudniu nie będzie, więc Dragon Ball Games Battle Hour, kwiecień, to jest to wydarzenie, na które najbardziej czekamy, więc to jest potencjalnie dobra informacja. Nie mam zamiaru na temat tego robić 15-minutowego filmu, więc wrzucam Wam to jako taki dodatek. Przy okazji chcę podziękować Krzysiowi. Jakiś czas temu udostępniałem Wam zbiórkę dla mojego widza, który przeszedł jakiś czas temu operację glejaka. Bardzo poważna operacja głowy. Ostatnio się z Krzysiem i jego bliskimi spotkałem, no i obiecał mi wysłanie jednego ze swoich obrazów, jak jeszcze był przed operacją. Krzysiu malował, także obiecali mi to, że wyślą mi jeden taki obraz. Bardzo dziękuję. Przyszedł już do mnie jakiś czas temu, ale czekałem na dobrą okazję, żeby się tym pochwalić. Tak się składa, że u mnie zawsze w opisie są linki do zbiórki Pomaganie Zajechanie, Fundacja Bestaro, czyli ci, którzy pomogli Biedronce, która swoją drogą, jak widzicie, do nas ostatnio wróciła. Więc myślę, że też dorzucę link do Krzysia. Jeśli będziecie zainteresowani, to możecie sobie kliknąć. A ja się pochwalę tylko jeszcze jedną rzeczą, że ostatnio od zeszłego tygodnia mamy w domu lustro w łazience. Wprowadziliśmy się do tego mieszkania w lipcu zeszłego roku i dopiero w październiku tego roku mamy lustro w łazience. I mamy też kanapę. Do tej pory spaliśmy na materacu na podłodze, także małe rzeczy. Małe rzeczy. Cieszmy się z małych rzeczy. Adrios. Pytanie do Koku. Zauważyłem, że ostatnio coraz częściej odnosisz się do mangi. Tak jak tutaj oceniasz mangowe walki, a nie animowane. W materiale o czwartej ścianie nie wspomniałeś nic o anime. Nawet w ostatnim Koku nie odpowiedziałeś na pytania, bo odpowiedzi można było znaleźć w mandze. Natomiast jak odświeżyłem któryś z Twoich starych filmów, ranking porażek Goku sprzed 2 lat,
to wyraźnie dałeś widzom znak, kiedy przechodzisz do mangi. Czy to oznacza, że stałeś się ostatnio mangowym purystą i uważasz, że ktoś nie może być prawdziwym fanem, jeśli nie czytał mangi? Jeśli tak nie jest, to przepraszam, trzymaj się i czekam na filmik z koreańskim jedzeniem. Też czekam, aż Marcia będzie gotowa na nagranie tego filmiku. Dzięki Ci za komentarz. Tak się składa, że nie, ja nie jestem żadnym mangowym purystą i nie będę dyktował Wam, kiedy jesteście prawdziwymi fanami, a kiedy jesteście nieprawdziwymi. Mi nic do tego. Co wolicie? Jaką wersję wolicie? Zwłaszcza w kontekście ostatnich słów Toyotaro, który powiedział, że dla każdego wszystko może być kanonem. Dla samego Toyotaro wydarzenia z Dragon Ball Online są w cudzysłowie kanoniczne. Więc jeśli ktoś uważa, że anime to jest coś, co ma pierwszeństwo, myślę, że to byłaby niepopularna opinia, ale macie do niej prawo, więc ja Wam nic nie będę mówił. I ja uważam, że mówienie komuś, wytykanie komuś tego, że on nie jest prawdziwym fanem Dragon Balla albo jakiegokolwiek innego tworu, jest trochę nie na miejscu. W sensie, może są przypadki, kiedy komuś można byłoby wytknąć, że nie jest prawdziwym fanem Dragon Balla. Mi kiedyś, zresztą chyba to nawet było w pierwszym odcinku z niemiłymi komentarzami, że ja sobie pozaklejałem ściany jeszcze w poprzednim mieszkaniu plakatami, postawiłem figurki i udaję fana Dragon Balla, bo tak naprawdę fanem Dragon Balla nie jestem. Wtedy było mi zarzucone, że nie jestem fanem Dragon Balla. No, a co mam wyrzucić figurki, które od Was dostałem? No nie, prezentów się nie wyrzuca, więc ja bym nie czuł się upoważniony do tego, żeby komuś mówić, kto jest prawdziwym fanem. Ja nie uważam, że trzeba czytać mangę, żeby być prawdziwym fanem. Nie uważam, że trzeba obecnie śledzić Dragon Balla, żeby być prawdziwym fanem, bo na przykład taki Jan Błachowicz, który lubi Dragon Balla Z, pisał chociażby też do magazynu CD Action swój artykuł. Czy on śledzi Dragon Ball Daima? Nie wiem tego. Zakładam, że nie. Myślę, że droga zawodowa mu to skutecznie uniemożliwia. Czy to oznacza, że nie jest fanem Dragon Balla prawdziwym, bo nie jest na bieżąco? Nie, absolutnie nie, więc uważam, że tutaj kwestia tego, że odnoszę się do mangi, wynika z tego, że po prostu ostatnio sobie mangę odświeżyłem i jest ona świeższa w mojej głowie niż anime. Gdybym teraz obejrzał anime od deski do deski, to pewnie częściej przytaczałbym przykłady z anime. No bo Zetkę, jeśli chodzi o anime od deski do deski, oglądałem parę dobrych lat temu, więc nie jest ona w mojej głowie aż tak świeża. Bartas, jak byś widział hybrydę Saiyanina i Cerealianina? Wygląd, zachowanie, transformacje. Chciałbym, żebyście się chwilę zastanowili. Jeśli pomyślicie sobie o hybrydzie rasy saiyańskiej i cerealiańskiej, to pewnie myślicie sobie o jakimś połączeniu transformacji, o jakichś niesamowitych umiejętnościach, ale z drugiej strony, czy na przykład taki Gohan, albo Goten, albo Trunks, albo Pan, albo Bra, które są obecnie młode, ale no spójrzmy chociażby na właśnie tego Gohana. Czy to są postacie, które właśnie dostałem wiadomość na WhatsAppie? Staram się mówić dalej. O, od Tao Pai Paia! Od Tao Pai Paia! Pozdrawiam Tao Pai Paia! Absolutna legenda Adachoverse Tao Pai Pai, więc pozdrawiam, odpiszę po nagraniu. Czy Gohan ma problemy z transformacją w Super Saiyaninem, mimo tego, że jest w połowie ziemianinem? Nie do końca. Chociaż rozumiem stwierdzenie, że Cerealianie to jest rasa, która jest inaczej rozwinięta niż ziemianie, bo oni mają swoją transformację, natomiast ziemianie w ziemski sposób się za bardzo nie transformują. W sensie mówię tutaj o transformacji, czyli o tym przebudzeniu drugiego oka. Cerealianie mają te cechy swojego oka, chyba prawego oka, już nie pamiętam dokładnie, chyba to prawe oko było na początku czerwone, Granola obudził lewe. Więc można byłoby tutaj założyć, że Cerealianin, w zasadzie hybryda cerealiańsko-sajańska mogłaby się transformować normalnie w Super Saiyanina, no bo tak jak mówię, Gohan, Trunks, Goten, oni są w stanie to robić mimo tego, że są hybrydami, ale nadal taka postać zachowałaby swoje cechy cerealiańskie, więc zastanawiam się, czy wraz z transformacją i wraz ze wzrostem siły, szybkości, te umiejętności snajperskie też byłyby pomnożone. Zobaczcie, jak wtedy byłoby to kosmiczne, skoro Granola już był w stanie walczyć z Goku w Ultra Instynkcie i jego punkty witalne, oczywiście wtedy był najsilniejszy we wszechświecie, więc na pewno mu to pomogło, ale Granola nie miał żadnej transformacji. Był w stanie atakować postać, która korzysta z anielskiej techniki. Jeśli to pomnożyć razy 50, już nawet pomijając te mnożniki, po prostu to pomnożyć, wzmocnić, to uważam, że taka hybryda byłaby bardzo fajna. A co do włosów, chociażby koloru włosów, no Trunks ma fioletowe albo niebieskie włosy. Zależy pod jakim kątem spojrzymy, no nie? Czy spojrzymy na Zetkę, czy spojrzymy na Superkę, czy na mangę, czy na anime, to wtedy ma inne włosy, więc w Super Saiyanie i tak jest blondynem. Myślę, że w przypadku Cerealian byłoby tak samo. A co do zachowania, Cerealianie byli raczej łagodną rasą, więc myślę, że tutaj byłaby podobna sytuacja jak ze wspomnianymi przeze mnie hybrydami, które znamy z Ziemi. Arek. Kto najbardziej zawinił w sadze Majin Buu? Vegeta.
Jego pragnienie walki z Goku doprowadziło do przebudzenia Buu. Goku nie użył SSJ-3 w walce z Vegetą, gdyby go szybciej wykończył, nie daliby energii dla Buu. Nie wykończył grubego Buu, bo sam twierdził, że był w stanie. Krzywo rzucił kolczykiem. Albo Gohan nie złapał kolczyka, nie wykończył Buu, kiedy miał okazję. Vegito nie wykończył Buu, kiedy miał okazję. Czy może Gotenks? Tutaj braknie mi liter, żeby spisać wszystkie jego błędy, dodam tylko, że to mój faworyt. Wszystkie te rzeczy, które są wymienione w przypadku Goku, Gohana i Vegito i Gotenksa, w zasadzie no w przypadku Gotenksa nie wymieniłeś niczego konkretnego, ale Gotenks narodził się, jak już mieliśmy problem z Buu. One są pokłosiem tego, że Vegeta dał się opanować. Uważam, że Sparking Zero ze wszystkimi rzeczami, które można wytknąć tej grze, w zasadzie ja czytam sobie tak po polsku, Sparking Zero, można byłoby czytać Sparking Zero, ale jestem w Polska, więc czytam po polsku, aż zostałem oślepiony, widzicie to? Ze wszystkimi rzeczami, które ta gra zrobiła źle, uważam, że What Ify, czyli te alternatywne scenariusze, te epizody Sparking, to jest coś, co tutaj jest naprawdę godne oklasków i ten epizod, w którym Vegeta przeciwstawił się Babidiemu, idealnie obrazuje to, jak wyglądałaby sytuacja. Zwróćcie uwagę na to. Vegeta dał się opanować Babidiemu, dlaczego? Żeby być silniejszym i móc walczyć z Goku, żeby też sprowokować Goku do walki z nim. Więc Vegeta nadal po przejęciu przez Babidiego był w stanie wykonywać własną wolę. To oznacza, że równie dobrze mógł wtedy zabić Daburę i Babidiego i nie doprowadzić do obudzenia Buu. Vegeta jasno powiedział, że byłby w stanie razem z Goku pokonać Daburę, nawet wściekał się na Gohana, kiedy ten nie radził sobie z nim, więc myślę, że tutaj nawet to nie jest kwestia tego, że Vegeta dał się opanować, tylko kwestia tego, że razem z Goku chyba po prostu nie chcieli tego kończyć za szybko, więc zrzucam większą winę na Vegetę, ale to nie jest tak, że Goku też tam się popisał, bo on był w stanie pokonać Daburę, był w stanie pokonać Babidiego i nie zrobili tego, kiedy mogli, więc uważam, że tak, Vegeta to jest ta osoba, którą tutaj obwiniam najbardziej. Oczywiście były błędy dalej, ale one były wynikiem tego, że na początku Vegeta popełnił błąd. Andrzej Czaplicki, pytanie do Goku. Czy twoim zdaniem walka z Black Freezą będzie osadzona przed czy po turnieju z Ubem? Moim zdaniem będzie to ostatnia saga Dragon Balla Super przed finałem oryginalnej mangi, bo raczej ciężko byłoby wytłumaczyć, dlaczego Goku i Vegeta są spokojnie na ziemi i biorą udział w turnieju sztuk walki, skoro gdzieś tam w kosmosie jest Freeza z niewyobrażalną mocą. Jak byś to widział? Moim zdaniem to wcale nie musi być przed turniejem z Ubem. Ty zakładasz, że najpierw będą musieli pokonać Black Freezę, żeby mieć spokój i potem dopiero zająć się ziemskimi rzeczami. Moim zdaniem oni mogliby polecieć na ten turniej właśnie po to, żeby przez chwilę przestać się przejmować Black Freezą. Być może będzie tak, że oni będą non-stop trenować na planecie Virusa z myślą o Black Freezie i na przykład zadzwoni Bulma i powie: Vegeta, nie byłeś w domu już 40 lat, mógłbyś wrócić na ziemię, nie wiem, posprzątać w kuwecie i pójść na zakupy, wyrzucić śmieci, ja tutaj sama nie daję rady. Chociaż to Chichi bardziej mogłaby powiedzieć, no bo Bulma ma tych służących. Zróbcie sobie jeden dzień wolnego i wtedy Goku powie, że wtedy na przykład Goku się dowie, że na tym turnieju będzie reinkarnacja Majin Buu, więc będą mieli dwa powody, żeby tam polecieć i wtedy się okaże, że Black Freeza porywa Uba, bo Ub ma w sobie ukrytą kij i będą chcieli go wykorzystać. I tyle. Black Blade, pytanie do Goku. Hej wszystkim, Adasiu, mam pytanie. Czy Saiyanie z sagi Namek mogliby przeżyć skutki bomby atomowej w strefie zero? Nie chodzi mi o sam wybuch, a o promieniowanie. Wiemy, że Goku zmarł na wirusa serca. W zasadzie na chorobę serca wywołaną wirusem chyba, nie? Tak myślę, że można powiedzieć. Czyli można kogoś pokonać inaczej niż czystą siłą. Czy według Ciebie w jakiejkolwiek sadze mogliby po takim wybuchu i dawce promieniowania otrzeć się z pyłu i jak gdyby nigdy nie drzeć dalej? Dziękuję za miłe słowa tutaj. Black Blade. Myślę, że sam sobie odpowiedziałeś. Goku został zaatakowany wirusem serca, na który ludzkość jakiś czas później stworzyła lekarstwo. Goku, jako potężny Super Saiyanin, nie był w stanie przezwyciężyć choroby, na którą zwykli ludzie wymyślili lekarstwo. Zresztą mówimy tutaj o czymś, co wydaje mi się, że w ogóle nie ma związku z siłą mięśni Saiyan. Bo tak jak na przykład taki Goku ma olbrzymią ki, transformuje się w Super Saiyanina, wiadomo, może niszczyć góry, bla bla bla, niszczyć planety nawet jak ktoś by chciał, ale jak idzie spać, no to jest przecież podatny na wszystko. Widzieliśmy sytuacje, w których Goku jest zraniony przez kulę z pistoletu zwykłych bandziorów, bo nie podniósł swojego poziomu ki, nie podniósł swojej gardy, więc jeśli może go zranić kula z pistoletu, w tym powiedzmy departamencie siły, w tym aspekcie, w którym on powinien być przepotężny, to czy naprawdę jest dziwnie myśleć, że takiego Saiyanina mogłoby zranić promieniowanie, mogłoby wpłynąć na niego, skoro tak naprawdę Goku nie decyduje o tym, czy jego organy są bardziej odporne na choroby, czy nie? No nie, więc
Absolutnie, myślę, że nie przeżyliby tego. Przemysław Białowąs. Pytanie do Koku. Witam wszystkich. Moje pytanie jest takie. Jeżeli nasi bohaterowie wskrzeszali całą ludzkość i zawsze zaznaczali, żeby nie wskrzeszać tych złych ludzi, to skąd oni się biorą potem w następnych sagach? Chodzi mi o zwykłych przestępców. Na przykład, jeżeli oni dalej się odradzają, to takie kryteria dobra ma w tym wypadku Smog. Jeżeli dobrze pamiętam, to przed sagą androidów nie wskrzeszali całej ludzkości, bo to sprawiłoby, że Dr. Gerber nigdy by nie zaatakował, bo był zły. Chodzi ci o doktora Edkera. Fani Dragon Balla nawet nie czytali anime. I nie oglądali mangi. I idąc dalej tym tokiem rozumowania, z Ziemi nie powinien już nigdy powstać żaden złoczyńca. I idąc dalej tym tokiem rozumowania, Cell Max też nie powinien powstać, bo Bu zabił każdego na Ziemi, a Armia Czerwonej Wstęgi już nigdy nie powinna powstać, bo ludzie nią zarządzający byli źli. No chyba, że to ja chcę dodać do Smoczych Kul zbyt dużo logiki. Pozdrawiam serdecznie. PS, jeżeli mam rację, nie byłoby Gohana Bestii. Kto wie, może Bestia by się przebudziła później w jakichś innych okolicznościach. Uważam, że masz rację. Moglibyśmy się tutaj przyczepić paru rzeczy, na przykład tego, dlaczego Magenta przeżył, skoro jest człowiekiem knującym. Karmin zresztą tak samo był człowiekiem, który bez skrupułów był w stanie strzelać z Glocka pod nogi 3-letniej Pan, więc uważam, że tutaj mowa o ludziach złych. Natomiast jeśli wrócimy do tego, o czym wspominasz, czyli o tym wskrzeszaniu wszystkich ludzi na Ziemi, to mieliśmy taką sytuację w Dragon Ballu Z 2 razy. No, przytoczę tutaj przykłady z mangi, bo tak jak mówię, są one świeższe. W przypadku Cell Sagi mieliśmy wskrzeszenie wszystkich ludzi. I tutaj nie było rozgraniczenia na dobrych i złych. W zasadzie wszystkie ofiary Cella zostały przywrócone do życia, więc nawet jeśli Cell zabiłby Cella Juniora, to myślę, że Cell Junior byłby w stanie się wskrzesić, zakładając, że ma on duszę i można go wskrzesić. No ale drugie życzenie brzmiało tak. Przywróć do życia wszystkich, którzy umarli po dniu, w którym Babidi przyleciał na Ziemię, poza tymi bardzo złymi. No i Vegeta został też wskrzeszony. No i Goku to skomentował w taki sposób, że hej, Porunga musi myśleć, że nie jesteś złym gościem. Czyli Vegeta nie jest bardzo złym gościem. No, Goku powiedział, że w ogóle nie jest złym gościem, chociaż bad guy to jest raczej takie określenie typu postaci, która jest villainem. No nie? Bad guy po prostu, że jakiś tam złol. O, tak bym to po polsku powiedział, że Vegeta nie jest złolem. No wiadomo, że nie jest złolem, skoro walczy po naszej stronie, ale nie jest krystalicznie czysty. Absolutnie nie. Myślę, że bardziej zasługuje na piekło niż na niebo, bo on dopiero w sadze Majin Buu zaczął naprawiać, zaczął pokutować za swoje winy. Przecież Vegeta jest po 40 i większość swojego życia zabijał, podbijał i grabił. Chodzi oczywiście o trawnik, prawda? Okej, no jak grabił na przykład staruszce trawnik za 20 zł, to myślę, że tutaj to można jako dobry uczynek zaliczyć. Ale zabijał i podbijał. Więc jeśli ktoś taki jak Vegeta został wskrzeszony, to czy ludzie na Ziemi, którzy raczej żadnej rasy nigdy nie podbili, nawet jeśli mówisz o jakichś bandziorach, którzy robią napady na bank, to jest niższa półka bycia złolem niż Vegeta. Więc uważam, że jeśli Vegeta został odrodzony, to większość złoczyńców na Ziemi też mogłaby zostać odrodzona. Tym bardziej Magenta, który sobie tylko knuł, dopiero później robił złe rzeczy. Pytanie, czy mówimy tutaj o skali wyrządzonych złych rzeczy, bo na przykład taka Armia Czerwonej Wstęgi, ona jak na standardy ziemskie była bardzo zła, ale no ona jakby swoje działania ograniczała na jedną planetę, podczas kiedy Vegeta swoje działanie ograniczał na wiele różnych planet, więc pytanie, czy mówimy tutaj o możliwościach danej postaci, że mógł robić tyle rzeczy, więc tyle robił, ale dla niego to nie było szczególnie imponujące? Czy porównujemy to względnie, czy bezwzględnie? Moim zdaniem można to porównywać bezwzględnie, więc jeśli Vegeta został wskrzeszony, to Armia Czerwonej Wstęgi też mogłaby. Szczuplik, pytanie do Kogu. Zakładając scenariusz, że na turnieju mocy zostaje 2 zawodników z Wszechświata 7, na przykład Goku i Freeza, oraz Jiren z 11 Wszechświata, to gdyby Goku i Freeza razem wyrzucili Jirena, jednocześnie razem z nim wypadając, to jak myślisz, kto wygrałby turniej? Czy byłoby to rozpatrywane pod kątem tego, który z tej trójki jako ostatni wylądował na trybunach? Czy może brano by pod uwagę liczbę członków drużyn sprzed tej eliminacji? A może liczba fragów w postaci? Chyba że widzisz jeszcze jakieś inne rozwiązanie tego problemu. Pozdrawiam. Sam napisałeś, że mieliby wypaść razem. Więc tutaj oczywiście można byłoby się przyglądać, tak jak na fotofiniszu, 1/1000 sekundy, kto wypadł pierwszy. Może by tak było, jeśli faktycznie nakładalibyśmy jakąś olbrzymią logikę na Dragon Balla, ale ja właśnie zaproponowałbym czysto Dragon Ballowe rozwiązanie. Jeśli oni wypadają razem,
to nie ma tam doszukiwania się. Aha, czekajcie, tutaj muszę w takim razie regulamin turnieju mocy otworzyć. Kto wypadł pierwszy? Nie, no dobra, razem wypadli. Kto miał więcej fragów, mieli tyle samo. No nie, no bez sensu. Wszyscy by dostali życzenie. Albo nawet nie. Jedno życzenie musieliby wspólnie ustalić. Tak by było. To jest Dragon Ball. Musimy myśleć poza szablonem, więc myślę, że byłoby tak, że Goku, Frieza i Jiren musieliby zdecydować się razem, wspólnie na jedno życzenie i to byłoby ciekawe w tym wszystkim, bo Jiren, Frieza, Goku to są trzy zupełnie, można byłoby powiedzieć bieguny, skoro bieguny są dwa, no to tutaj trudno to powiedzieć, że są trzy bieguny, ale trzy różne światy, więc to byłoby ciekawe. Jak myślicie? To jest pytanie do Was. Jeśli Goku, Frieza i Jiren mieliby wypowiedzieć takie życzenie do Super Shenlonga, na które każda z tych trzech postaci musiałaby się zgodzić, czego by sobie życzyli? Oddaję teraz głos Wam. Grzylu, pytanie do Koku, jeśli było, to przepraszam. Obejrzałem Dragon Balla kilkukrotnie, z mangą jestem zaznajomiony, a mimo to grając ostatnimi czasy w Kakarota, zacząłem zadawać sobie pytania dotyczące rzeczy, na które wcześniej nie zwracałem uwagi. Stąd moje pytanie o Piccolo i jego niewyparzony język w sadze Saiyan. Oto moje pytanie na dziś. Dlaczego w komnacie Ducha i Czasu mogą przybywać tylko dwie osoby jednocześnie? Samo to pomieszczenie jest przecież ogromne, a jednak jest taki limit. W Sadze Buu był chyba pierwszy moment, kiedy było tam więcej osób. Co to jest za problem dorzucić więcej jedzenia i wstawić 2 lub 3 łóżka więcej? Było to gdzieś wyjaśnione? Może coś ominąłem albo wyleciało mi z głowy. Pozdrawiam serdecznie. Limit, który do tej pory, no w zasadzie on już nie istnieje z tego co pamiętam, no bo w Dragon Ballu Super mieliśmy nową komnatę Ducha i Czasu. Przecież Vegeta był w komnacie Ducha i Czasu chyba z 5 razy. 2 razy bodajże przed sagą Cella, raz był przed turniejem z Shampoo i to był wtedy z Goku razem w środku i byli 3 lata, z tego co pamiętam w środku, więc to nawet nie było tak, że on tam spędził 5 lat, bo był 5 razy. No nie, ten drugi, w zasadzie ten trzeci raz, kiedy był przed turniejem z Shampoo razem z Goku, no to było 3 lata, więc on tam był jeszcze więcej lat. Kolejny raz był przed sagą Blacka, no i kolejny raz przed turniejem mocy, więc ten limit odnośnie chociażby ilości użyć komnaty Ducha i Czasu przez daną osobę już został zniesiony. Dandy ulepszył komnatę Ducha i Czasu. Jeśli chodzi o limit osób, które mogą przybywać w środku, tak jak napisałeś, widzieliśmy, że Goten, Trunks, Buu i Piccolo byli w środku, więc to nie jest tak, że ten pokój nie wpuszcza większej ilości osób, albo że chociażby jak wejdzie tam większa ilość osób, to pokój w tym przypadku nie działa, że normalnie czas płynie tak jak tam, tak tutaj, więc myślę, że tutaj to jest kwestia tego prowiantu, którą można byłoby rozwiązać w prosty sposób, chociaż uważam, że może nie ma tam dostatecznych warunków do tego, żeby ten prowiant się... no bez sensu totalnie, no przecież to nawet nie jest kwestia tego, że on musiałby leżeć dłużej. No nie? Skoro jest tam prowiant na rok dla danej osoby, to znaczy, że jeśli byłyby tam 4 osoby, no to tego prowiantu musiałoby być po prostu więcej, ale on nie musiałby leżeć dłużej, no bo oni wszyscy naraz by go jedli. Tak się składa, że od tamtej pory, od czasów Majin Buu Sagi, kiedy ta komnata została ulepszona, nie mieliśmy sytuacji, kiedy do niej chciało wejść więcej niż 2 osoby. Goku i Vegeta poszli tam trenować, ale przed turniejem mocy, czy przed sagą Future Trunksa, w zasadzie przed starciem z Goku Blackiem, Vegeta szedł tam sam. Nie było nigdy opcji, żeby tam mogli pójść razem z Gohanem, Trunksem, czy Gotenem, czy kimkolwiek innym, więc może jest tak, że ten limit jest już zniesiony, tak samo jak poprzednie limity zostały zniesione. Kto wie, uważam, że prawdopodobnie mogłoby tak być, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że tych komnat Ducha i Czasu było już kilka, no bo Vegeta rozwalił ją raz za razem i Popo z Dandym za każdym razem, jak ją odbudowują, no to ją ulepszają. I gdyby tak było, że komnata Ducha i Czasu nie ma już żadnych limitów, to nie byłoby to nic dziwnego, no bo przecież smocze kule też są na bieżąco ulepszane. Kirigiri, siema Adacho, pytanko do Koku. Słuchaj, tak mnie ostatnio zastanawiało, bo w Dragon Ballu jest powiedziane, że smok nie może spełnić życzenia, które bezpośrednio zaszkodziłoby osobie silniejszej niż ich stwórca. Bazując na tym mam pytanie, jak działa klasyfikacja życzeń na te, które mogą zaszkodzić i te, które są nieszkodliwe? W sensie dajmy jakąś abstrakcyjną sytuację, gdzie osoba A jest śmiertelnie uczulona na banany, a osoba B wypowie życzenie, żeby w żołądku osoby A pojawiły się banany, w związku z czym osoba A umrze. Czy smok może spełnić to życzenie? W końcu dla każdej innej osoby to życzenie jest nieszkodliwe. Chodzi mi o to, czy myślisz, że smoki mają ustaloną listę szkodliwych życzeń, czy dobierają do każdego inny zestaw i wtedy to nie byłaby swego rodzaju faworyzacja? Takie luźne przemyślenia. Nie pozdrawiam, bo spóźniłeś się i nie miałam do czego obiadu jeść. Pozdrawiam serdecznie. Dobre pytanie, bardzo fajne pytanie. Uważam, że tutaj można spojrzeć na dwie sytuacje. Pierwsza to jest Dragon Ball Daima i podział na białe życzenia i na czarne życzenia. To jest coś, co Dragon Ball Daima wprowadziło i już w pierwszym odcinku i uważam, że ze wszystkimi minusami tej serii warto nad tym się chwilę pochylić, bo to daje nam nowe światło, to rzuca nam nowe światło na to,
jakie życzenia mogą być wypowiadane w kontekście na przykład osłabienia innych postaci. Wróćmy tutaj chociażby do sytuacji wypowiadania życzeń po sadze Sela. Mieliśmy tam oczywiście wskrzeszenie wszystkich tych, których Sel zabił, ale Krillan tam chciał wypowiedzieć dla androidów życzenie, żeby zmienić ich z powrotem w ludzi. I Smok powiedział, że no to jest dla niego zbyt dziwne, że to są zbyt dziwne kreatury i nie może na nich wpłynąć. Ale kiedy Krillan wypowiedział życzenie, żeby usunąć bomby z 17 i 18, Smok powiedział bardzo ciekawe słowa, a mianowicie, że może to zrobić, bo to nie wpływa na ich, powiedzmy, strukturę, na ich byt i nie osłabia ich. Nie osłabia ich. Więc mamy inny trochę przypadek niż w przypadku Dragon Ball Daima. No bo tutaj mieliśmy życzenie, żeby naszych bohaterów zmniejszyć, co ich osłabiło. Więc Smok już takie życzenie był w stanie spełnić. Mimo tego, że sugerując, że wyciągnięcie bomby z androidów ich nie osłabi, jakby powiedział między słowami, że gdyby ich osłabiło, to nie mógłby wyciągnąć tej bomby. I teraz pytanie, którą z tych wersji wolicie, bo moim zdaniem banany w żołądku to nie jest czarne życzenie. To nie jest życzenie, które tyczy się zranienia bezpośredniego w takim sensie słowa znaczeniu. Tylko równie dobrze można byłoby powiedzieć, że przenieś kapsułę Vegety i Nappy, którzy w Saiyansadze lecieli na Ziemię, na orbitę Słońca. Generalnie jakby samo przeniesienie kroją właśnie dziecko na klatce, to normalne. Samo przeniesienie kapsuł Vegety i Nappy na orbitę Słońca, w zasadzie no bliżej Słońca, bo jakby wszystkie planety są na orbicie Słońca, ale chodzi o to, że w bliskie sąsiedztwo Słońca, tak bliskie, że one nie byłyby w stanie kapsuły uciec z pola grawitacyjnego. Więc samo przeniesienie bezpośrednio nie zraniłoby Vegety i Nappy, ale następstwo byłoby takie, że oni by po prostu na tym Słońcu się spalili. Więc w przypadku banana samo wrzucenie banana do brzucha nie jest czymś raniącym, ale następstwa byłyby raniące, więc moim zdaniem to jest życzenie, które dałoby się spełnić, nawet w kontekście osoby uczulonej na banany. Bo jeśli mamy życzenie w Dragon Ball Daima zmniejsz tych bohaterów i to jakby jest życzenie, które przechodzi, mimo tego, że oni są od razu osłabieni, jakby na tym tracą, trudno mi wyobrazić sobie, że ten banan by nie przeszedł. Hirsch Sławomir. Pytanie do Koku. Ostatnio obejrzałem sobie turniej mocy i zastanawiałem się, jeżeli dobrze zrozumiałem, Daima to królestwo demonów, jest jedno dla wszystkich wszechświatów, czyli Kaioshini nie narodzili się w wszechświatach, nad którymi sprawowali władzę. Oraz podobnie może być z niektórymi bogami zniszczenia, np. Shampa i Beerus, którzy pewnie pochodzili z jednego wspólnego wszechświata. To gdy Zeno wymazywał, dajmy na to, wszechświat szósty, czy Kaioshin i ewentualnie Bóg zniszczenia, jeżeli Shampa pochodził z siódmego wszechświata, nie powinni zostać przy życiu, jako że nie stanowią biologicznie materii z danego wszechświata. Czy może jednak bogowie, w odróżnieniu od polityków w naszym kraju, ponoszą konsekwencje sprawowania przez ciebie władzy i dlatego podzielili losy światów, nad którymi sprawowali władzę? Jak myślisz? Pozdrawiam. Myślę, że tutaj sprawa jest prosta. W momencie, w którym dany Bóg, czy zniszczenia, czy Kaioshin, sprawuje pieczę nad danym wszechświatem, jest jakby z nim połączony. Więc Beerus jest połączony z siódmym wszechświatem, Shampa z szóstym. Sprawa jest prosta. Myślę, że tutaj można też spojrzeć na ciekawy przypadek, który niestety z takiego technicznego punktu widzenia, dla samej ciekawostki, się nie powiódł. Czyli Frieza zdradzający naszą drużynę. Pamiętacie w anime, i tutaj, żeby nie było, że czerpię tylko z mangi, powiem o czymś, co było tylko w anime. W anime przed turniejem mocy Frieza tam rozmawiał chyba z Rochem i Sidrą, czyli Kaioshinem i bogiem zniszczenia dziewiątego wszechświata, że chciałby albo proponuje im dołączenie do ich drużyny. Wyobraźcie sobie, gdyby coś takiego miało miejsce. Frieza dołączy do drużyny dziewiątego wszechświata, walczy w tej drużynie i dajmy na to dziewiąty wszechświat odpada, a nasz siódmy zostaje. I co wtedy? Frieza jest wymazany, bo brał udział jako zawodnik dziewiątego wszechświata? Czy zostaje, bo jest, jakby jego, tak jak napisałeś, materia jest powiązana z siódmym wszechświatem? Nie pełni żadnego boskiego stanowiska, jego byt nie jest związany z dziewiątym wszechświatem, tak jak na przykład Frost i Frieza pomagali sobie nawzajem, no nie? Więc oni też jakby działali w jednej drużynie przez chwilę, kiedy Frieza jeszcze udawał, ale rozumiecie, o co chodzi? Myślę, że tutaj Zeno wymazałby Friezę tak czy siak.
ze względu na to, że głupio jest zakładać, że Zeno jakby podjąłby tutaj złą decyzję. No to jest mimo wszystko dość prosta bajka, więc myślę, że tutaj Frieza jakby walczył dla 9 Wszechświata i by odpadł, to by został wymazany, no na własne ryzyko dochodziłby do tamtego Wszechświata, no nie? Więc tutaj w przypadku szampy, bogów, sprawa jest myślę, że znacznie prostsza. Rawcyk, prosiłbym o lekkie rozwinięcie tego wątku, że obejrzałeś jeden odcinek Bleacha. Podobało się? Czy jesteś zainteresowany dalszą fabułą po jednym odcinku? I Yami no Kuma, może obejrzysz jeszcze pierwszy odcinek Naruto? Tak dla porównania. Chłopaki, to jest właśnie to, o czym chciałem powiedzieć na samym początku. Ostatnio pytaliście mnie o Attack on Titan, zresztą następne pytanie też jest o Attack on Titan, więc mogę w sumie też je przeczytać i wrzucić ten wątek jeszcze pod ten temat. Zauważyłem pytanie o Attack on Titan. Śledzę już twoją twórczość i zauważyłem, że nie zamykasz się na inne anime jak Dragon Ball. Cóż, nawet mówiłeś, że Smocze Kule to nie jest twój ulubiony tytuł. No. Dlaczego boisz się obejrzeć Tytanów? Dlaczego się krzywdzisz, Adacho? Dla wielu osób Attack on Titan nie jest najlepszym anime na świecie, a jest najlepszym serialem na świecie. Okej, dobra, to nie jest tak, że się boję, to nie jest tak, że się krzywdzę, po prostu nie chce mi się oglądać niektórych seriali też ze względu na to, że mam już coś takiego, to po One Piece mi się narodziło w głowie. I ja tutaj winię absolutnie siebie, ani nie winię, nie zrzucam tego jakby na was, ani na swoją pracę, ani na jakieś zrządzenie losu, tylko winię swoją głowę za to, że oglądanie tytułów pokroju One Piece, teraz też byłby to Bleach, albo Naruto, albo cokolwiek innego, wiąże się automatycznie w mojej głowie z takim poczuciem, że muszę o tym nagrać film. I nie do końca jestem w stanie czerpać przyjemność z oglądania anime, nie do końca jestem się w stanie zatopić, powiedzmy, w tej swojej strefie, żeby się skupić tylko i wyłącznie na chłonięciu fabuły, bo gdzieś z tyłu głowy mam to, że będę musiał to zapamiętać, żeby potem to przekazać wam w formie odcinka, że muszę tutaj, wiecie, będę musiał to zrobić screena, że to będzie tak i generalnie to trochę mi się narodziło przez oglądanie odcinków w One Piece w taki sposób, że oglądałem i sobie notowałem, żeby potem nie pozapominać, o czym chcę powiedzieć. Dlatego wpadłem na taki pomysł. Okej, być może jakieś odcinki na temat przemyśleń tyczących się tytułów pokroju Bleacha, Naruto czy innych by się pojawiły, ale myślę, że nie chciałbym robić ich w takiej samej formie, jak robiłem w przypadku One Piece, czyli po 50 odcinkach opisywanie wszystkiego non-stop, co się działo, bo to jest, no muszę przyznać, że to jest trochę męczące, tylko oglądanie anime z wami, na live'ie. I poczytałem sobie i wiem, że na Twitchu, no też tak niektórzy robią, ale z tego co czytałem, lepsza opcja jest taka, żeby zrobić to na Kiku, czyli na tym zielonym Twitchu. Więc założyłem tam konto testowe, konto nazywa się Adachowy, bo Adacho było zajęte, więc od mojego niku jest utworzony przymiotnik, więc możecie sobie wejść, zostawić tam followa, jeśli będziecie chcieli. Ja oczywiście dam wam znać, jak będę się tam odpalał, no bo to nie będziecie wiedzieć na YouTubie, jak się odpalam tam na Kiku. Więc póki co nie zapowiadam żadnego live'a, nie zapowiadam, że tak będę na pewno robił, bo chciałbym was na początku zapytać, czy chcielibyście coś takiego? Oczywiście zrobiłbym tak, że te zapisy byłyby dostępne w miarę możliwości publicznie, więc jeśli kogoś nie byłoby na live'ie, to mógłby też sobie to potem odtworzyć, albo ewentualnie zrobiłbym jakieś skróty z tego, nie wiem. To jest kwestia do przegadania, dlatego wam to na początku chcę powiedzieć, a potem dopiero zastanowić się, czy coś takiego będzie ok, bo tak jak mówię, dużo osób mi proponowało w komentarzach, żebym oglądał na przykład to na YouTubie na live'ie, ale prawa autorskie nie zezwalają tego robić na YouTubie, a z tego co widziałem, Kik dopuszcza oglądanie anime na żywo, pod warunkiem, że to nie jest tak, że leci tylko anime, tylko musi być moja kamerka, musi być czat, muszę coś dodawać od siebie, to musi to być jakby oryginalny content, więc myślę, że można byłoby coś takiego spróbować i moglibyśmy w ten sposób sobie na przykład nadrobić One Piece'a, bo mam 20 parę odcinków do nadrobienia, chciałoby mi się wtedy nadrobić One Piece w ten sposób, bo samemu nie chce mi się oglądać, lepiej by mi się oglądało Bleacha, moglibyście na bieżąco mi mówić, moglibyśmy to lepiej przeżyć, widzielibyście też moje emocje na żywo, jakby coś się działo. Dajcie znać, czy coś takiego chcecie, możecie zostawić lajka, możecie napisać komentarz, czekam na waszą opinię. No i póki co, ostatni komentarz. Harwit, cześć, to moje pierwsze i pewnie też ostatnie pytanie. Które przedstawienie lub rysunek Super Saiyanina w anime uważasz za idealne? Moim zdaniem najlepszym okazaniem Super Saiyanina jest scena rozmowy Goku z Trunksem na samym początku Android Sagi. Chętnie poznałbym twoją opinię. Pozdrawiam. Tak, myślę, że to jest dobry przykład ze względu na to, że wtedy Super Saiyanów nie było aż tak dużo. Więc te momenty Android Sagi to jest jakby ostatni etap historii,
kiedy Super Saiyanin wywoływał bardzo duże wrażenie. Myślę też o momencie, w którym Goku transformuje się w Super Saiyanina przed Androidem 19. Tamta scena transformacji, kiedy jego oczy nagle się zamieniają w niebieskie, ale włosy jeszcze są czarne i zaczynają falować. Mógłbym sztampowo powiedzieć, że Super Saiyanin z Namek, ale to jest na pewno bardzo epickie przedstawienie, jakby ziszczenie się tej legendy, ale sama scena transformacji jakby nie pokazywała jeszcze samej mocy. Myślę, że chociażby też sceny walki Goku i Freezy, to byłoby coś lepszego, jak Freeza strzelał z promienia w Goku, dostał Goku w brodę i przytankował to i Freeza powiedział, że nikt nie byłby w stanie tego przytankować. Więc uważam, że takie sceny, kiedy ta przepaść mocy była olbrzymia, w przypadku Goku i Trunksa blokowanie palcami miecza to też było coś niesamowitego, tylko że oni obaj wtedy byli w SSJ. Więc my mieliśmy silnego SSJ i słabego SSJ. Wtedy Goku i Freeza na Namek, to tutaj ten Freeza z absolutnie nietykalnego potwora stał się dla Goku zabawką, więc tak bym powiedział, tak jak powiedziałem. Ostatnie pytanie. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie proszę lajka, zostawcie komentarz. Niekoniecznie dla zasięgu, ktoś ostatnio dobrze napisał, ja jakby doceniam wszystkie komentarze dla zasięgu, ale jeśli chcecie zostawić komentarz dla zasięgu, to wiecie, że nie musicie pisać, że to jest komentarz dla zasięgu. Możecie napisać coś innego, ale możecie też napisać komentarz dla zasięgu. Ja doceniam każdą aktywność, dziękuję Wam za oglądanie, bo nie wiem, wrzesień to jest słaby miesiąc, jeśli chodzi o wyświetlenia, październik podejrzewam, że tak samo, początek roku szkolnego, roku akademickiego, ale cóż, żyje się dalej. Dzięki jeszcze raz, miłego dnia Wam życzę, trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.